najczęstsze pułapki, jakie czekają na inwestora na Mazurach? Na co uważać? Zobaczysz, ile będzie komentarzy pod tą odpowiedzią, ponieważ wbiłeś kij w mrowisko. Zwróćcie uwagę, czy w ogłoszeniach jest poruszony temat tak zwanych działek rekreacyjnych, czy działek idealnych pod domek holenderski, czy mobilny. Jest to kolejny element, który złe zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy warunkach zabudowy, to jest ten moment, kiedy powinieneś przestać czytać dalej to ogłoszenie. Dlatego jak widzisz domki holenderskie, które są postawione czy mobilne przy samej linii brzegowej, najczęściej są postawione nielegalnie. Nie ulegałbym takiej sugestii właściciela, który za wszelką cenę próbuje ci sprzedać działkę, że możesz postawić tam domek mobilny, bo nie możesz. Jeśli do tego dołożymy błędy związane ze złą analizą produktu, to może się okazać, i to się bardzo często niestety zdarza, że pomimo fajnej lokalizacji produkt jest po prostu niesprzedawalny. Kanał napędzają Sklep Rentiera, miejsce, gdzie znajdziesz biznesowe książki, prasę, a także kupisz bilety na najciekawsze networkingi w Polsce. Renewi, czyli funkcjonalne projekty, które sprzedają. Maraton Wiwn, największa konferencja dla inwestorów w Polsce. 1000 osób, 9-10 listopada w Warszawie. Z nami dzisiaj Kamil Berger i Łukasz Łaguna z projektu Grunt to Mazury, dzięki którym dowiesz się, jak bezpiecznie kupić działkę z dostępem do jeziora na Mazurach. Cześć panowie. Cześć Paweł. Cześć. To pierwsze pytanie, najczęstsze pułapki, jakie czekają na inwestora na Mazurach. Na co uważać? No chyba największym tak zwanym red flagiem są działki na odludziu, czyli coś, na co jest największy popyt, a skoro jest duży popyt, to wysoka podaż niespodzianek wynikających i z ustawy, która zmienia oblicze możliwości zabudowy, a z drugiej strony kilka pułapek związanych z samą formą zabudowy, czyli zwróćcie uwagę, czy w ogłoszeniach jest poruszony temat tak zwanych działek rekreacyjnych, czy działek idealnych pod domek holenderski, czy mobilny. Jest to kolejny element, który powinien wzbudzić waszą czujność, jeśli znajduje się w ogłoszeniu, a z takich bardziej już pragmatycznych to złe zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy warunkach zabudowy, które były tworzone wiele lat temu. Przepisy się zmieniły, dlatego warto zweryfikować stare dokumenty z nowym obliczem prawa. Czyli jak widzę w ogłoszeniu możliwe postawienie domku holenderskiego i mobilnego, to już powinna się zapalić lampka. To jest ten moment, kiedy powinieneś przestać czytać dalej to ogłoszenie, ze względu na fakt, że domki mobilne, pomimo tego, że mają koła, podlegają pod przepisy prawa budowlanego. Zatem jeśli w treści ogłoszenia jest taki zapis, to wysokie prawdopodobieństwo, że chodzi o teoretyczną próbę ominięcia przepisów. Dlatego jak widzisz domki holenderskie, które są postawione, czy mobilne, przy samej linii brzegowej, najczęściej są postawione nielegalnie. Dlatego nawet jeśli kupujesz grunt z takim domkiem, sprawdź, czy na pewno jest on postawiony legalnie. Trzecia rzecz to zweryfikowanie warunków zabudowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może się okazać, że jest za mało, ponieważ jeśli miejscowy plan był robiony dawno temu, to przepisy, które się zmieniały w międzyczasie, mogą sprawić, że nawet jak działka jest budowlana, to z różnych powodów i tak nie postawisz przez wiele lat na niej domu. Dobra, to jak jest z tymi domkami mobilnymi i holenderskimi? Musimy sobie uświadomić to, że zwykle oglądamy ogłoszenia ludzi, którzy chcą nam sprzedać działkę, tak? Czyli często spotkali się z odmową w przypadku warunków zabudowy, ich grunt nie podlega w jakimś stopniu możliwości zabudowy i wypisują informacje o domkach holenderskich lub domkach nietrwale związanych z gruntem mobilnych. Tutaj ustawa wprost mówi o tym, że każda zmiana sposobu zagospodarowania działki musi uzyskać warunki zabudowy. W związku z tym postawienie takiego domku to jest myślenie czysto życzeniowe i w tym wypadku nie ulegałbym takiej sugestii właściciela, który za wszelką cenę próbuje ci sprzedać działkę, że możesz postawić tam domek mobilny, bo nie możesz. Dopóki nie masz warunków zabudowy, to jest nielegalne. No dobra, powiedzieliśmy sobie o tych red flagach, a jakie najczęściej i tak błędy popełniają inwestorzy przy zakupie działek? Wszystko się łączy z jednym. Najczęściej jest to błędna analiza lub brak chęci zrealizowania analizy. Planując zakup działki, bardzo często inwestorzy zakładają, że jeśli oni to kupili, to ktoś inny to kupi. Czyli brak zweryfikowania, kto jest grupą docelową i kto ostatecznie ma kupić taką działkę. Jeśli na przykład chcesz kupić kilka hektarów i podzielić. Dlatego bardzo często zgłaszają się do nas osoby, które miały jakiś pomysł, kupiły działkę i podzieliły według własnego uznania, według własnej interpretacji tego, co jest dobre, a co złe. Dlatego w przypadku działek na Mazurach, które i tak są wyjątkowo trudne do tego, żeby przekształcić działkę na przykład z rolnej na budowlaną, jeśli do tego dołożymy błędy
związane ze złą analizą produktu, to może się okazać, i to się bardzo często niestety zdarza, że pomimo fajnej lokalizacji produkt jest po prostu niesprzedawalny. Czyli tak jak w nieruchomościach powiedzmy mieszkalnych nie ma analizy rynku, to jest ten błąd. A druga rzecz, mówisz o tym nieświadomym czy złym podziale, to na zasadzie, że inwestor bierze sobie mapę i sam kreśli, jak to by było najbardziej symetrycznie, czy o co chodzi z tym podziałem? Korzysta oczywiście z usług geodety, który ma narzędzia i wiedzę do tego, żeby podzielić działkę. Natomiast ty mówisz geodecie, jak mają podzielić. Zwykle chodzi o zbyt duże działki lub zbyt małe działki. Część inwestorów stwierdzi, że jak podzieli na mikrokawalerki w postaci gruntu, czyli zmaksymalizuje cenę za metr kwadratowy, to jest świetne rozwiązanie, albo wręcz przeciwnie, zrobi produkt premium dla bogatego klienta, który doceni fakt, że ma dużą działkę i jego sąsiedztwo to też jest mała liczba działek, mało sąsiadów, duże tereny. Potem jest weryfikacja w rzeczywistości i bardzo często się okazuje, że jest to błąd, który niweczy plany nawet bardzo doświadczonych inwestorów, którzy źle planują podział, ponieważ nie weryfikują tego, kto jest klientem docelowym, czego szuka, co kupuje i w jakim budżecie. Dobra, chcę kupić działkę na Mazurach. Na co zwrócić uwagę, żeby bezpiecznie zaparkować swoje pieniądze? Działkę z dostępem do jeziora. Podam Ci kilka tipów. Pierwszy to zadaj sobie pytanie, co chcesz wybudować. Ponieważ innych działek będziesz szukał, jeśli chcesz wybudować pensjonat, kilka domków czy hotel. Bo widokowo prawdopodobnie wszystkim podobają się te same nieruchomości, czyli z widokiem na las, na jezioro, najlepiej na wzniesieniu. Jak już jesteśmy przy wzniesieniu, to prócz przeanalizowania budżetu trzeba ocenić, co jest dla nas bardziej istotne, ponieważ w pierwszej kolejności każdy chce mieć działkę z dostępem do jeziora, a później się okazuje, że działka, która jest 200 metrów, 400 metrów od brzegu, jest na wzniesieniu ponad linię brzegową, z której widać spektakularny widok na akwen i może się okazać, że to da Ci większą wartość. Warto również sprawdzić, w jakich formach ochrony przyrody znajduje się dana nieruchomość, żeby się nie okazało, że kałuża, którą widzisz za tą działką, nie sprawi, że nie będziesz mógł w promieniu 100 metrów od niej wybudować żadnego budynku. Okej, wybrałem działkę z dostępem do linii brzegowej, ale do kogo tak naprawdę ona należy? Zobaczysz, ile będzie komentarzy pod tą odpowiedzią, ponieważ wbiłeś kij w mrowisko. Linia brzegowa należy do działki, a skoro kupiłeś działkę, która posiada dostęp do jeziora, to jest to Twoja własność. I prawdopodobnie, słuchając tego filmiku, wędkarze już wypisują, że nieprawda, ponieważ w przestrzeni 1,5 metra od brzegu mogą łowić ryby, mogą korzystać z tej przestrzeni. No tak, ja też czytałem o tym i słyszałem takie odpowiedzi. Jak to jest? Musimy zostawić ten pas, żeby ktoś mógł przejść, czy nie? Prawo wodne nakazuje Ci zostawienie przestrzeni 1,5 metra od końca ogrodzenia do brzegu jeziora. Jest to przestrzeń, która ma służyć temu, żeby człowiek mógł obejść jezioro dookoła pasem szerokości 1,5 metra, no co ustalmy jest mało możliwe, ja przynajmniej na Mazurach nie znam takiego jeziora. Natomiast to prawo daje Ci przejście, nie możesz stanąć, łowić ryby z brzegu, rozłożyć kocyka. Oczywiście prawo to też daje Ci dostęp do jeziora, zatem jak taki wędkarz wejdzie do jeziora, to może łowić z niego ryby. Natomiast ta przestrzeń służy wyłącznie przejścia i jesteś Ty jej jedynym właścicielem. Okej, czyli ja jestem właścicielem, może przejść, może stanąć w jeziorze, ale nie może się tam właśnie rozłożyć z wędkami, czy nawet z kocykiem, poplażować sobie, bo to jest moja własność. Tylko za Twoją zgodą. To samo tyczy się pomostów. Jeśli został legalnie posadowiony, to tylko właściciel ma do tego prawo, aby z niego korzystać. A jeżeli mam tam, załóżmy, trzcinę i chaszcze, to mogę je wyciąć i wysypać sobie piach i usypać plażę? Jeżeli chcesz zobaczyć, jak plaże są zrobione na Warmii i Mazurach, to raczej będą to plaże trawiaste. Jeżeli mamy dużo trzcin, to znalazły się rozwiązania takie akurat specjalnie zrobione pod Warmię i Mazury, czyli robi się kładkę nad trzcinami, lokalizuje się ją dopiero wtedy jakby poza ich linią, tak żeby nie niszczyć naturalnego ekosystemu, środowiska. Tam są jakieś zwierzątka, one mają tam swój dom, także nie wycinamy, nie niszczymy, nie wysypujemy piasku. Dodałbym jeszcze ważny tip. Jeśli kupujesz działkę, gdzie są wycięte trzciny i piaszczysta plaża, koniecznie przed aktem notarialnym zrób fotografię, aby w razie kontroli potwierdzić, że nie Ty odpowiadasz za nielegalną wycinkę trzcin. A gdybym chciał mieć tam pomost? W większości jest taka możliwość. Zakładamy, że mamy mało trzcin lub trzcin nie ma, to wtedy możemy złożyć wniosek o warunki zabudowy. Warunki zabudowy na taki pomost otrzymujemy i po złożeniu odpowiednich dokumentów pomost realizujemy. On jest do naszego własnego użytku. Ale taki przypadek, podnosi się poziom wody i w tym momencie
nie ma tego 1,5-metrowego pasa przestrzeni. On się przesuwa razem w głąb mojej działki. Muszę na przykład płot przesunąć, żeby zrobić to przejście? Mało tego, ten brzeg jeziora określa również 100-metrowy zakaz realizowania nowej zabudowy względem jego linii. I tak samo, jeśli chodzi o ogrodzenie, tak samo o dom, ani jednego, ani drugiego nie trzeba przysuwać. Brzeg jest wytyczany na podstawie pomiarów z ostatnich 10 lat. Robi się to nie na oko, a geodeta wykonuje odpowiednie prace mające określić, gdzie ten brzeg jest. I jeśli danego roku woda się podniosła, drugiego opadła, to nie znaczy, że musisz przesuwać ogrodzenie, nawet jeśli znajduje się ono w wodzie. Jeśli nie mam funduszy na taką działkę z dostępem do linii brzegowej, to jakie inne atrakcyjne grunty polecilibyście na Warmii i Mazurach? Jeśli chodzi o Warmię i Mazury, to co kusi inwestorów i osoby, które kupują na cele prywatne, to przede wszystkim widok. Oczywiście może być to widok na las, na jezioro, na rzekę. Dlatego w przypadku zakupu działek jedno to jest dostęp do jeziora, a drugie to jest widok. To, że działka ma własną linię brzegową, nie znaczy, że ma atrakcyjny widok. A zdarza się bardzo często, że im dalej odejdziemy od akwenu, to ze względu na ukształtowanie terenu, które w konkretnych miejscach na mapie Warmii i Mazur na przykład wznosi się od jeziora, no to czasem z 300-400 metrów jest tak spektakularny widok, że nawet jeśli masz budżet na działkę z linią brzegową, to i tak zdecydujesz się na przykład na zakup 2, 3, 4 działek dalej od jeziora, a jeśli jesteś dodatkowo inwestorem, to musisz wiedzieć, że w przypadku działek, które są dalej od jeziora, bardzo często można postawić więcej niż jeden dom, co w przypadku działki z linią brzegową nie jest takie oczywiste. A czasami widzę ogłoszenia z działkami rekreacyjnymi. Czym one się różnią od budowlanych? Przede wszystkim to jest to, o czym powiedziałem we wcześniejszym pytaniu. Zapis, który widzisz w ogłoszeniach jako działki rekreacyjne, jest fejkiem. Nie istnieje w polskich przepisach coś takiego jak działka rekreacyjna. Trzeba odróżnić to, co nazywane jest działką rekreacyjną potocznie, do zabudowy rekreacji indywidualnej. To pierwsze, ze względu na to, że nie istnieje, w różnych częściach Polski inaczej jest rozumowane. Możemy dla uproszczenia powiedzieć, że chodzi o rodzinne ogrody działkowe. Jest to też skrót myślowy, który jest często używany dla działek, których nie możesz postawić żadnego budynku, chyba że w teorii tego słynnego mobilnego, którego i tak, jak już wiemy, że nie można nigdzie budować praktycznie. W przypadku działek zabudowy rekreacji indywidualnej, no to większość domów, które widzicie, tych pięknych, nowoczesnych stodół, wspaniałych budowli z dostępem do jeziora, to są właśnie zabudowa letniskowa lub rekreacji indywidualnej. Są to synonimy, które są określone w warunkach zabudowy lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które najczęściej na Warmii i Mazurach są to budynki z poddaszem użytkowym i z parterem i ewentualnie dodatkowym budynkiem, który można postawić jako budynek gospodarczy. Okej, a w ogłoszeniach widzę jeszcze, że jest działka w osadzie. Co to oznacza? Rozumiem, że chodzi o skrót myślowy nowo wydzielonych działek. Nie wiem, widzę takie ogłoszenie, pytam speców. Tak zakładam, bo to jest faktycznie często pojawiający się temat. Generalnie każda działka jest w osadzie, bo osada, przynajmniej to określenie, które najczęściej słyszę, dotyczy mała działka wydzielona z dużej. Generalnie każda mała działka jest wydzielona z dużej. Zatem każdy budynek, każda miejscowość, każde miasto, w którym jesteś, jest osadą. Tylko pytanie, czy zabudowaną, czy nie zabudowaną. Porównałbym to trochę do dewelopera mieszkaniowego, od którego kupujesz na rynku pierwotnym mieszkanie na etapie dziury w ziemi. To masz wybór największej liczby mieszkań w najlepszych cenach, ale nie będziesz mógł się wprowadzić za miesiąc, ponieważ trwa budowa. Z kolei idąc dalej, im budowa jest bliższa zakończeniu, to masz mniejszy wybór mieszkań w wyższych cenach. Możesz też kupować na rynku wtórnym jakieś mieszkanie w bloku, który jest już zamieszkany. Tak samo jest z gruntami. Wszystko jest w formie osady, tylko pytanie, czy zależy Ci na tym, żeby istniała już zabudowa obok Twojej nieruchomości, czy chciałbyś nową zabudowę na nowym, korzystniejszym miejscowym planie wśród osób, które miały podobne oczekiwania do Ciebie, nowa zabudowa, która może wykreować nowe, ciekawe miejsce. To kwestia oczekiwań tego, czego szukasz. Dobra, tereny nad jeziorami to często obiekty bez infrastruktury, bez kanalizacji, wodociągów. Jak sobie z tym poradzić? Na co uważać? To jest bardzo dobre pytanie, tym bardziej, że jeśli chodzi o ochronę przyrody, no to głównie ona dotyczy zabezpieczenia jezior. Nie muszę chyba wyjaśniać, dlaczego szamba powinny być szczelne i dlaczego zabudowa bliżej niż 100 metrów często jest niemożliwa. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na zapisy w miejscowych planach, które bardzo często narzucają obowiązek podłączenia do kanalizacji, aby uzyskać pozwolenie na budowę. W wielu gminach, ze względu na to, że są biedne, nie ma możliwości realizacji infrastruktury kanalizacyjnej, przez co może się okazać, że trzeba szukać jakiegoś zastępstwa.
w tym wypadku odstępstwa, natomiast możesz go nie dostać i twoje plany dotyczące zabudowy, pomimo tego, że masz działkę objętą miejscowym planem, to poprzez zapis dotyczący kanalizacji może się okazać, że się nie wybudujesz. Okej, a na co powinien zwrócić inwestor, który chce kupić większą działkę na Mazurach i podzielić ją, żeby później sprzedać z zyskiem? Przede wszystkim sprawdźmy studium, ponieważ mamy reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego. W roku 2026 będziemy mieli ogromne zmiany na rynku. Musisz wiedzieć, co jest w studium i co ewentualnie możesz uzyskać w planie ogólnym. To raz. 2, bardzo ważne jest ukształtowanie terenu i to, jaki masz widok z tej działki, tak? Jak będziesz sprzedawał działki, które będą wtórnie podzielone. 3, czy masz dostęp do mediów? Wodociąg, kanalizacja, to jest podstawa do tego, żeby ktoś, kto będzie kupował działkę na przykład pod drugi dom, czuł się komfortowo i nie miał problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 4, zastanów się nad sąsiedztwem, tak? Jeżeli nie masz planu miejscowego, jeżeli sprawdziłeś studium, to na ten moment będziesz uzyskiwał warunki zabudowy. Do warunków zabudowy musisz mieć sąsiedztwo, to znaczy gdzieś w okolicy musi znajdować się budynek. 1, 2, 3, 4, ale musi on być. Jeżeli tego nie będzie, może się okazać, że kupisz coś na inwestycje, a to będzie wielka klapa, ponieważ nie uzyskasz tam warunków zabudowy i nic nie zbudujesz. 5. Formy ochrony przyrody. Kamil już wcześniej o tym wspominał. Mamy obszary chronionego krajobrazu, które ograniczają nam możliwości inwestycyjne. Jeżeli robisz coś na podstawie warunków zabudowy, to na pewno musisz etapować inwestycje. Jeżeli obszar objęty wnioskiem jest większy niż 0,5 hektara, to będziesz musiał robić decyzję środowiskową. 6, bardzo ważne jest to, żebyś wiedział, jaki produkt chcesz stworzyć na rynek, czy to mają być działki 3000 metrów, czy 1500, czy 500, czy mają mieć dostęp do linii brzegowej, czy mają mieć wspólną plażę. To są bardzo ważne czynniki, które wpływają na realizację zysków z tej inwestycji. Dodałbym jeszcze po 7, skonsultuj się z lokalnym urbanistą lub geodetą, zobacz, jakie są możliwości podziału tej działki, dowiedz się to, co oni wiedzą z rynku lokalnego. Często nie będąc na miejscu, nie wiemy, co się dzieje w danej gminie, w danym urzędzie. Są ludzie, którzy pracują na rynku lokalnym, którzy mają stworzone kontakty, którzy często bywają w tym urzędzie, wiedzą, jakie są lokalne praktyki, jak się dzieli tam działki, co się z nimi robi. W związku z tym warto skontaktować się z lokalsem tak zwanym. Dobra, no to tyle się mówi o tym dostępie do jeziora. Każdy chciałby mieć dostęp do jeziora. Czy są w ogóle jeszcze takie działki? No właśnie na tym polega problem, że się kończą, dlatego trzeba je doprodukować. Pomimo tego, że mówi się, Gdzie że jest fabryka działek z dostępem do jeziora? ta fabryka to są nasi inwestorzy, którzy zgłaszają się do nas, żeby kupić nieruchomości na Mazurach. Razem z Łukaszem i jego zespołem przekształcamy działki, które do tej pory nie miały możliwości zabudowy, stąd hasło produkcja gruntów to tak naprawdę stworzenie nowych, ciekawych miejsc. Jest to korzyść dla gminy, jest to korzyść dla inwestorów, zatem ja już na przykład z Łukaszem wiemy, gdzie będą za rok, za 2, za 5 działki z dostępem do jeziora, ponieważ przygotowujemy tego typu nieruchomości na rynek do tego, żeby móc zaspokoić potrzeby naszych klientów.